Pierwsza generacja tego samochodu była szczelna jak sito i psuła się szybciej niż świeże mleko wystawione na południowe słońce. A mimo to przez 30 lat produkowano ją bez większych zmian i sprzedała się w liczbie 8 milionów egzemplarzy. Zmotoryzowała wiele krajów, m.in. Francję, ale także na przykład Jugosławię. W 1991 roku zaprzestano kompletnie jej produkcji i na drugą generację producent kazał nam czekać ponad 30 lat. Ale jest, wraca Renault 4 z dopiskiem e-Tech. I moim zdaniem ma absolutnie wszelkie predyspozycje do tego, żeby powtórzyć sukces swojego poprzednika. Renault 4 e-Tech. Dokładnie taki powinien być każdy samochód elektryczny. Nasz egzemplarz nawet kolorem nawiązuje do protoplasty, czyli pierwszej czwórki, ponieważ ona słynęła z tego, że rdzewiała tak szybko, że wieczorem zostawialiście ją pod domem, a rano wychodziliście i mogliście pozostałości tylko zgarnąć na szufelkę i zutylizować w koszu na śmieci. Jest po prostu rudy. Jeżeli już teraz tak bardzo Wam się renóweczka 4 e-Tech spodobała, że chcielibyście taką kupić i już macie zamiar pędzić do najbliższego salonu Renault, to nie musicie wcale tego robić, ponieważ uruchomiliśmy serwis findcar.pl. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Uruchomiliśmy serwis findcar.pl, na którym znajdziecie mnóstwo nowych samochodów i używanych, ale wyłącznie od dealerów. Findcar.pl. Żadnych Januszy, żadnych komisów, żadnych brokerów. Findcar.pl. Tam są Renault, Volkswageny, Mercedesy, BMW, Suzuki, Skody. Findcar.pl. Findcar.pl. Wchodzicie, wybieracie, bardzo intuicyjna wyszukiwarka findcar.pl i pełna oferta samochodów dostępnych od ręki z polskiego rynku. Francuzi odrobili lekcję. Moim zdaniem poszli w zajebistym kierunku. Dzisiaj samochody są bardzo podobne do siebie i każdy producent szuka jakiegoś sposobu na oswojenie ludzi z elektryfikacją. A Francuzi sięgnęli do sentymentów. Sięgnęli do swoich historycznych modeli pod tytułem Renault 4 i Renault 5. Nawiązali do legend nie tylko nazwą, ale przede wszystkim nawiązali do nich stylistyką. I jak spojrzycie na czwórkę i porównacie ją sobie z poprzednikiem, to widzicie dokładnie tę samą bryłę. Czyli to jest teraz oczywiście taki bardziej crossover segmentu B, SUV, jedni mówią tak, drudzy siak. Natomiast jak zerkniemy na to, jak jest płasko poprowadzony dach, na ścięty tył, jak zerkniemy na reflektory przednie, na tylne lampy, to wszystko to nawiązuje do poprzednika, ale w nowoczesny sposób. Nawet to, co było w Renault 4 odprowadzeniem powietrza z komory silnika, to tutaj pełni element stylistyczny. Tutaj mamy całkowicie płaski, schowany za szybą grill. Tutaj mamy podświetlenie LEDowe wokół niego, lampy, które są okrągłe i nawiązują do poprzednika. Nowocześnie wkomponowany znaczek Renault. Dużo plastiku na przednim zderzaku. Nawet to, że ten zderzak delikatnie wystaje poza obrys tutaj tej przedniej części, też jest nawiązaniem do poprzednika. Więc choć samochód jest nowoczesny, zdecydowanie bardziej nowoczesny z wyglądu, to jednak jest tutaj ukryta w nim ta legenda pierwszej generacji czwóreczki. Oczywiście jest od niej znacznie dłuższy, bo aż o 50 cm, jest szerszy o 20 cm, jest delikatnie wyższy. Wtedy po prostu produkowano nieco mniejsze samochody, bo generalnie i przeciętny wzrost człowieka był zdecydowanie niższy. Płaska powierzchnia tutaj tej klapy, ona w zasadzie jest prosta, nie ma tutaj żadnego przełamania, żadnego łuku. Te lampy tylne, wszystko to jest nawiązaniem do pierwszego Renault 4 i mega im się udało w tym wypadku faktycznie nawiązać do legendy. 4 metry, 15 cm mniej więcej, ale dosyć duży jak na ten segment rozstaw osi, bo ponad 2 metry 60 cm i w związku z tym mamy krótkie zwisy. Przednią oś przesuniętą mocno do przodu, a tylną oś przesuniętą
prawie na krawędź samochodu. O ile pierwsza czwóreczka była oczywiście samochodem spalinowym z mizernymi silniczkami, które miały po kilkadziesiąt koni mechanicznych, to tutaj już mamy pełnego elektryka, stąd nazwa e-Tech. Natomiast ciekawostka jest taka, że samochód już odniósł we Francji na przykład taki sukces, że podobno Renault rozważa wprowadzenie wersji plug-in, a nawet wersji spalinowej. Tutaj mamy wersję nieco mocniejszą, ponieważ występuje to auto w dwóch wersjach. Jedna ma akumulator o pojemności 40 kWh i silnik na przedniej osi, który ma 120 koni mechanicznych. My mamy drugą w cenniku wersję, czyli 150 koni mechanicznych i jednocześnie nieco większy akumulator, bo 52 kWh, które są w podłodze i to jest pojemność netto, czyli już użytkowa. Ładuje się to w domowych warunkach z maksymalną mocą 11 kW, taką moc ma ładowarka pokładowa, więc spokojnie jesteście w stanie w około 5 godzin napełnić ten akumulator tanim prądem. Naładowanie całej baterii od 0 do 100% na przykład w taryfie nocnej będzie kosztowało zaledwie 50-60 zł. Ile na tym przejedziemy? Renault twierdzi, że 408 km, co oznaczałoby, że średnie zużycie energii to zaledwie 13 kWh i faktycznie będzie to osiągalne, ale w temperaturach letnich i wyłącznie w mieście. Jak mamy takie temperatury jak dzisiaj, czyli mocno zimowe, bo jest w okolicach 0 stopni, to ten zasięg będzie oczywiście mniejszy. Podejrzewam, że w miejskich warunkach to około 300 km, a jakbyście chcieli sobie cyknąć w trasę, to 250 to będzie maks. Natomiast można też oczywiście naładować go znacznie szybciej, bo ma gniazdo CCS i ładuje się go wtedy prądem stałym o mocy 100 kW maksymalnie. Czas ładowania wówczas, jak sobie podłączymy to na przykład pod marketem i pójdziemy na zakupy, to będzie około 30 minut, od 15 do 80%. Wszyscy podają od 10 do 80 albo od 20 do 80. Renault se wymyśliło, a my podamy od 15 do 80. A co, my zawsze inni byliśmy, to inni pozostańmy. 30 minut to nieźle, jakbyśmy chcieli naładować do 100%, to oczywiście to potrwa już około godziny, natomiast jak idziecie do galerii handlowej rzeczywiście na jakieś zakupy dłuższe, to godzina czasu, macie pełny akumulator i możecie latem przejechać sobie te 400 km, zimą 300. Całkiem nieźle, nie musicie mieć nawet gniazdka wówczas w domu, bo wystarczy, że raz na tydzień taką renówę będziecie sobie ładowali podczas zakupów. Bagażnik jest pewnego rodzaju fenomenem, moim zdaniem, bo ma albo 375, albo 420 litrów, zależnie od tego, czy wybierzecie sobie wersję z kołem zapasowym, czy z zestawem naprawczym. Tutaj mamy 420 litrów, ponieważ mamy zestaw naprawczy jedynie, ale mamy też tak, bardzo fajny pojemnik na kable. Fajny, bo na przykład nie chcecie kabli zabierać ze sobą, to robicie tak. Po prostu wyjmujecie tę część i macie jeszcze tutaj dodatkowy schowek na jakieś graty. Plecaczki, butelki dla dziecka, warzywa, zakupy. Kilka siatek tutaj wchodzi bez najmniejszego problemu i wówczas nie walają się one po całym bagażniku. Ta podłoga bagażnika niestety miejscami jest zrobiona dosyć tandetnie, ale taki urok samochodów, które są względnie tanie i przede wszystkim reprezentują segment B, a nie jakiś tam C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, to teraz nam weszło. O. I przykrywamy. W dodatku fajny patent, bo jest to dwuczęściowe, więc na przykład tu możecie mieć jeden kabel, a z drugiej strony coś innego. Teraz one są położone byle jak i tyle. Druga rzecz, to ten otwór jest bardzo szeroki. Przez to, że mamy tutaj pionowe światła, nie zachodzą nam na klapę bagażnika, to udało się wygospodarować naprawdę tak szeroki otwór, że podejrzewam, że tutaj byście mogli wsunąć pralkę. W dodatku włożenie jej nie będzie trudne, bo auto ma wybitnie niski próg załadunkowy. Powiedziałbym, że w zasadzie tego progu załadunkowego tutaj nie ma. Zobaczcie, ja mam go na wysokości kolana, a podłoga jest niemal równiutko tutaj z tym progiem. Jedyne co, to mogłaby się nieco wyżej unosić klapa, chociaż dramatu nie ma tutaj jakichś ostrych, wystających elementów, które mogłyby Wam uszkodzić głowę. W najwyższej wersji, jaką mamy, czyli Iconic, jest elektryczna klapa bagażnika. Fotele, a raczej tylna kanapa, składana niestety w proporcjach 40-60. Nie ma tutaj środkowej części składanej, co ułatwiałoby przewiezienie dłuższych przedmiotów, ale można zrobić coś innego. Jeżeli chcielibyśmy przewieźć coś naprawdę długiego samochodem, który ma zaledwie 4 metry, kilkanaście centymetrów długości, to składamy sobie nie tylko oparcie tylnej kanapy, ale oprócz tego możemy sobie jeszcze
złożyć całkowicie oparcie przedniego fotela i wówczas przewieziemy przedmioty o długości ponad 2 metrów, na przykład narty do ostrzenia. Minus jest taki, że jak złożymy oparcie tylnej kanapy, to powstaje nam całkiem duży próg. Więc owszem, lodówkę tu wsadzimy, ale nie przesuniemy jej dalej. Pralkę owszem, załadujemy przez ten otwór, ale nie przesuniemy jej tam głębiej, więc jednak jej nie przetransportujemy. Natomiast bardzo mi się podobają takie detale, których jest pełno w tym samochodzie. Tutaj zwykłe gumki do podtrzymywania bagażu mają 3 paski w barwach flagi Francji. No jakby to było BMW, to zaraz musielibyśmy za to 2000 zł dopłacić. Jednocześnie bagażnik jest bardzo foremny i bardzo ustawny. Bo zobaczcie, ładujemy tutaj 2 duże walizy i wszystko jest pod półeczką tylną, więc będziemy mieli to ładnie zasłonięte. Jeszcze tam zostaje trochę miejsca na jakieś graty pod tytułem mniejsza kabinówka albo plecaczki. Na koniec trzeba dopchnąć, ale nic tam nie wystaje, nie odstaje. Wszystko jest ładnie przykryte. Co akurat jak zatrzymujecie się we Francji przy autostradzie, na stacji benzynowej albo pod marketem, jest bardzo ważne. Więc za praktyczność bagażnika, jego ustawność, pojemność, niski próg załadunkowy, szeroki otwór, naprawdę bardzo duży plus. Jak na miejskiego crossovera jest super, wyobraźcie sobie, że macie małe dzieciaki, macie wózek i matka musi go szybko złożyć i razem z tą gondolką całą tutaj wpakować, to naprawdę w tym aucie nie będzie miała z tym najmniejszego problemu. W dużych SUV-ach jest ten problem, że trzeba to wysoko podnieść, że ten bagażnik jest nieustawny. Macie czasami 600 litrów, ale on jest tak płytki, że się nie przykrywa wtedy półeczką i wszystko widać z zewnątrz, a tutaj jest tak, jak być powinno. Oprócz tego, że możemy tutaj złożyć sobie całkowicie to oparcie w fotelu pasażera, to jeszcze ma ISOFIXy, więc łącznie możemy przewieźć nawet 3 dzieciaków w fotelikach. Za to też duży plus. Mogę się nawet przesunąć tutaj trochę do przodu, ponieważ zobaczcie, jak została wyprofilowana deska rozdzielcza. Tak, żeby kolana można było tam głębiej sobie nieco włożyć, a tutaj nad nią znajduje się taka bardzo estetyczna półeczka. I znowu zwracam uwagę na detale. Teraz zgasł ten napis, ale normalnie jest tutaj podświetlone Renault 4 na czerwono. Przeszycia na tym pseudoskórzanym wykończeniu są prawdziwe. Tutaj jest żółta niteczka, tu znowu jest żółta wstawka z flagą Francji. Na fotelach mamy pepitkę, materiałowe wstawki. Ta pseudoskóra tutaj jest pikowana z prawdziwymi przeszyciami. Te przeszycia są tutaj, tu znowu materiał, tu znowu żółta wstawka z flagą Francji. Jest mnóstwo cudownych detali w tym samochodzie, łącznie z tym, że zobaczcie, jak wyglądają boczki w drzwiach. Też są materiałowe i w taką pepiteczkę. Owszem, wady są takie, że to pod szybie jest plastikowe. Podłokietnik, pomimo tego, że jest obity czymś na wzór też tej pseudoskóry, to jest twardy, tam pod spodem jest plastikowy. Ale z drugiej strony patrzycie na to wszystko, macie w świadomości, że to jest samochód miejski i mówicie, kurde, jak tym Francuzom się chciało. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że zaangażowano tutaj ludzi, którzy jakby pamiętali, jaka była czwórka. Ludzi, którym się chciało. Ludzi, którzy stwierdzili, kurde, w gąszczu tych wszystkich samochodów, podobnych jeden do drugiego, takich samych, w świecie, kiedy najeżdżają na nas Chińczycy, gdzie we wnętrzu jest wszystko zrobione w nich na jedną modłę, zróbmy coś, do czego człowiek będzie wsiadał i będzie miał banana na twarzy. Będzie wsiadał i będzie się cieszył, że kupił ten samochód. I dokładnie to auto takie jest. Wsiadacie i obcowanie z nim sprawia Wam mnóstwo przyjemności przez to, jak zostało to zaprojektowane. Nawet podsufitka, to nie jest gładka, zwykła podsufitka, tylko zobaczcie, ona ma takie fajne kwadraciki tutaj i nieregularna jest. I nawet takie elementy robią tutaj robotę. Niestety z tyłu miejsca nie ma wcale. I to jest zasadnicza wada.
Renault 4, bo zobaczcie, jak ja tutaj siedzę w tym momencie. Ja rozumiem, że to jest segment B, że to jest crossover segmentu B, więc typowo miejski. No, ale kupuje się jednak takie auto po to, żeby wozić nim dzieciaki. Owszem, być może dzieciaki będą tu miały trochę więcej miejsca niż ja, a nawet zdecydowanie, ale z drugiej strony, jak posadzicie takiego dzieciaka w foteliku tutaj, to on będzie cały czas nogami tutaj walił w przedni fotel. Nie ma miejsca na stopę, nie ma miejsca nawet na stopy, nie mam ich po prostu gdzie wsunąć tam pod fotel, nie ma miejsca na kolana. Oczywiście siedziałem tam ja przed chwilą, możemy poprosić teraz kogoś, kto ma 1,70 m, jakiegoś karła męskiego, weź no tam Michał usiądź z przodu i się przesuń. Oczywiście powiecie, że bąk jest niewymiarowy, bo ma 1,95 m i tam siedział przed chwilą z przodu. No to teraz osiadła osoba, która ma 1,70 m, siedzi tam wygodnie i jest znacznie lepiej, ale tak. Podłoga jest dosyć wysoko, a kanapa dosyć nisko, więc jak widzicie siedzę tak z kolanami pod brodą. Jeżeli chodzi o miejsce na stopy, to kiedy ten fotel jest maksymalnie opuszczony, nie ma tego miejsca na stopy wcale. Teraz jest mi lepiej. Nad głową cały czas dotykam sufitu, więc pod względem przestronności jest to typowy segment B. Mimo tego, że jest to elektryk, akumulator jest w podłodze, to tak jak powiedziałem, segment B. 2 gniazda USB-C zostają Wam na osłodę. Co więcej, nawet w najwyższej wersji tej, którą mamy, trzeba za nie dopłacić. Na szczęście niewiele. Nie ma podłokietnika żadnego, ani uchwytów na kubki. Są kieszenie w przednich fotelach i to podwójne, ponieważ ta jest na przykład na telefon, a tutaj możecie włożyć nieco większe, ale płaskie przedmioty. Wykończenie drzwi. Tutaj z tyłu, oprócz tej materiałowej wstawki w pepitkę, to wszystko jest plastikowe, nawet podłokietnika już nie chciało im się obić tą pseudoskórą, tylko z tyłu jest wykonany z najbardziej tandetnego, brzydkiego plastiku. Ale mimo to robi mnie ten samochód, chociaż na przykład nie ustrzeżono się przed pewnymi błędami konstrukcyjnymi, one stylistycznie ładnie wyglądają, ale to nieco wystaje poza obrys w momencie, kiedy mamy drzwi otwarte, no i dzieciaki wysiadając będą sobie brudziły o to spodnie, nawet dorośli, którzy będą wsiadali czy wysiadali również. Otwór drzwiowy nie jest zbyt duży, co dodatkowo utrudni wsadzanie tutaj fotelików z dzieciakami, ale same drzwi otwierają się na szczęście dosyć szeroko. Z przodu jest ciut lepiej, ale ciut lepiej tylko ze względu na to, że tutaj nie ma plastiku, a jest to za przeproszeniem obciągnięte kawałkiem skóry. Niemniej pod tą skórą nie ma żadnego miękkiego materiału, tylko jest już sam plastik. No i posłuchajcie, jak no, drzwi zamykają się dokładnie tak jak w legendarnej 4. No, jakby z blachodachówki były zrobione. Tu powinny gdzieś mieć napisane blachy Pruszyński. Normalnie w Mercedesie czy w BMW oczywiście ten dźwięk by mi przeszkadzał. Nawet w Volkswagenie bym nie wkurzał. Nawet w innych samochodach. Ale tutaj wręcz dodaje uroku temu autu, bo jest nawiązaniem do naszych sentymentów. O, i to są te detale, o których mówiłem. Widzicie? Manufacture de Mabouche Electricity France. I nie bez powodu Wam teraz to odczytałem, bo samochód jest produkowany we Francji i Francuzi się tym chwalą i szczycą. W momencie zalewu chińskich marek w Europie powiedzieli sobie, nie, my będziemy nasz francuski samochód robili we Francji i składali go z francuskich części. Więc i silnik elektryczny, i akumulator tutaj, i 75 czy 80% podzespołów jest produkowanych we Francji. Nawet nie w innych europejskich krajach, nie w Meksykach, nie w Afrykach i nie w Azjach, tylko we Francji. I są francuskich marek. Teraz możecie zobaczyć, jak tutaj jest ładnie podświetlone to Renault 4. Podświetlenie ambiente też takie ładne, fajnie wkomponowane. Owszem, tu jest twardawo, są pewne minusy, nie wszystko jest jakoś super zmontowane, ale na przykład ekrany trzymają się zajebiście. Fajnie, że one mają tutaj ten daszek. To nie jest tak, że mamy tylko ekrany, 2 10-calowe, tylko one mają daszek, dzięki temu są widoczne bardzo fajnie, ładną mają czytelną grafikę. Oczywiście ona się zmienia, choćby zależnie od tego, w jakim trybie jedziemy.
jedziemy. Multimedia, bardzo sprawnie działające, oparte na systemie Android Automotive, więc nawet mapy, które macie, to są mapy googlowskie i mają wszystko absolutnie co potrzebne, łącznie z tym, że pokazują korki, więc nie musicie korzystać z Android Auto czy Apple CarPlay, choć one są również i są bezprzewodowe. Naprawdę działa to wszystko bardzo szybko, nawet kliknięcia, które są tutaj, to są takimi przyjemnymi, fajnymi dla ucha. Zobaczcie, teraz na przykład w trybach też zmienia się kolorystyka zegarów, podświetlenia ambiente, podświetlenia tego napisu Renault 4. Naprawdę odrobili lekcję i zrobili to w fajny sposób. To wszystko sprawia, że tutaj jest tak zabawnie, radośnie, tak inaczej niż w większości samochodów, które są po prostu smutne. Silny mówi, albo w Mercedesie to ci się kolorki nie podobają, bo nie pasują do Mercedesa, te wszystkie purple snake'i, niebieskie, żółte i tak dalej. A tutaj nadają takiej radości temu autu. Jednocześnie podoba mi się to na przykład, że mamy klasyczny panel klimatyzacji. Ona jest tylko jednostrefowa, ale umówmy się, w tak niewielkim samochodzie, z tak niewielkim wnętrzem, dwie strefy są całkowicie zbędne. Mamy ładowarkę indukcyjną, mamy jakieś tam półeczki, mamy dwie przegródki tutaj, które pełnią też funkcję uchwytów na kubki. Niewielki podłokietnik z niewielkim schoweczkiem. No tutaj to się od Janie Pawliło, ponieważ mamy 3 dźwignie aż. Jedna dźwignia służy do zmiany przełożeń, druga do wycieraczek, a trzecia jest jeszcze do sterowania radiem. Więc można się łatwo pomylić, zamiast włączyć bieg, to włączyć wycieraczki na przykład, albo zamiast włączyć albo sobie zwiększyć głośność, to można uruchomić znowu wycieraczki. Dwie łopatki tutaj przy kierownicy, oczywiście nie do sterowania biegami, bo tutaj jest tylko jedno przełożenie, tylko do sterowania rekuperacją. Przyciski, które wyglądają jak haptyczne na kierownicy, ale haptyczne nie są, bo normalnie trzeba je nacisnąć, żeby coś się zadziało, czyli żeby na przykład zmieniały nam się cyfrowe zegary i to, co wyświetlają, tutaj jest kilka kombinacji i można to sobie dostosować do swoich upodobań. Fajne jest to auto. Fajne, oczywiście ma mnóstwo wad, bo jest mnóstwo tego takiego tandetnego plastiku, jest ciasne z tyłu, ale generalnie wsiadam tutaj i się dobrze czuję. O, to jest jeszcze wada, że żeby zwiększyć czy zmniejszyć głośność, to na szczycie tego wyświetlacza są przyciski plus i minus i jeszcze trzeci przycisk do ewentualnie wygaszenia ekranu, czyszczenia ekranu, czyli wtedy nie działa na nim dotyk, albo całkowicie można go wówczas wyłączyć. Tu po lewej stronie też przyciski na przykład, żeby sobie spersonalizowane systemy bezpieczeństwa włączyć, czyli wtedy na przykład mamy wyłączone to przypomnienie o przekroczeniu prędkości. Ładnie, estetycznie, wesoło, z pomysłem i też pod względem kształtów nawiązanie do Renault 4, która miała kwadratową deskę rozdzielczą przed 35 laty. Uwielbiam dźwięki w tym samochodzie. Czy to jest dźwięk kierunkowskazu, czy dźwięk klikania w ekran multimedialny, czy nawet dźwięki ostrzeżeń z systemów na przykład rozpoznających znaki drogowe są tak przyjemne dla ucha, że nic Was tutaj nie irytuje. W wielu samochodach dzisiaj jest tak, że te dźwięki są nie do zniesienia. Począwszy od tego, jak nie zapniecie pasów przez 5 metrów, poprzez te właśnie od ograniczeń prędkości, a skończywszy na takich z obsługi multimediów, są po prostu irytujące i wkurzające. A tutaj żaden dźwięk nie jest wkurzający ani irytujący, nie rozprasza Was, nie jedziecie i nie myślicie sobie, dole gdzie to gówno się wyłącza. Tylko jest przyjemnie sobie tego posłuchać. I zobaczcie, mapy Google'a możecie mieć też na centralnym wyświetlaczu. I to jest super, bo macie podgląd od razu przed oczami na to, jaką trasą jedziecie. Oczywiście mogę sobie jeszcze tutaj z boku wyświetlić dodatkowe wskazania. Bardzo fajne są te zegary. Są oczywiście takie też zabawne, troszkę przerysowane, troszkę kreskówkowe, ale bardzo fajne. Super zawieszenie. Z przodu oczywiście standardowa kolumna MacPhersona, ale z tyłu nie belka skrętna, tylko wielowahacz. I nawet powiedziałbym, że jak na renówkę, jak na francuski samochód, to jest tak delikatnie sztywniutko, ale też jest dobrze wyciszone to zawieszenie, bo nic tutaj nie tłucze się, tylko jak na takiego crossovera segmentu B fajnie wybiera te nierówności, jest fajnym kompromisem pomiędzy taką sztywnością zapewniającą fajne prowadzenie, a względnym komfortem. Bardzo dobry
Bardzo dobry kompromis. 150 koni mechanicznych, powiecie, co to jest jak na elektryka? Ale pomyślcie o tym aucie właśnie jako o crossoverze segmentu B, jak nie o elektryku, to stwierdzicie, że 150 koni to całkiem nieźle i choć auto waży 1,5 tony, tak około, to naprawdę jak wbijecie pedał gazu w podłogę, to ono niesamowicie się zrywa. Przyspieszenie od 0 do 100 to tylko 8,2 sekundy, a zawdzięcza to oczywiście wysokiemu momentowi obrotowemu i temu, że nie ma tutaj przełożeń, tylko ten moment jest dostępny od muśnięcia pedału gazu i w każdym momencie 100% jego jest dostępnych. Nie czekacie tutaj na przypływ mocy, tylko ona jest na pstryknięcie palcami, a w zasadzie na tupnięcie nóżką obecna. Więc wrażenia są naprawdę świetne. I to przy każdej prędkości. To nie jest tak, że przy 100 na godzinę nagle kończy mu się wena. Nie rozpędza się do zbyt dużych prędkości, bo tylko do 150 km na godzinę, ale zaznaczam, że to auto należy traktować w charakterze fajnego miejskiego środka transportu. Z dużym bagażnikiem i bardzo praktycznym, z miejscami na tylnej kanapie, że dzieciaki będą miały wystarczającą ilość miejsca, a jednocześnie samochodem o niewielkich wymiarach, którym łatwo będzie manewrować. Łopatki, tak jak powiedziałem, sterują rekuperacją. No i mogę sobie na przykład tę rekuperację prawą łopatką całkowicie znieczulić. Czyli zdejmuję nogę z pedału gazu i samochód teraz toczy się bezwładnie. Lewą łopatką zwiększam sobie siłę rekuperacji. Tu jest jeden stopień, drugi stopień i teraz one pedal. Czyli aż do zatrzymania zdejmuję nogę z pedału gazu i nie muszę używać pedału hamulca w ogóle, bo samochód się zatrzymuje, nie muszę mu w tym kompletnie pomagać. I ja akurat to rozwiązanie bardzo lubię, bo na przykład w mieście, jak się nauczymy z nim jeździć, to do zera eliminuje konieczność używania pedału gazu, nie działają wtedy fizyczne hamulce, nie trzeba ich wymieniać nawet po 100, 150, a nawet i po 200 tysiącach kilometrów. Prędzej ze starości trzeba je będzie wymienić niż ze zużycia, bo całe hamowanie, cały proces hamowania załatwia za nas silnik elektryczny, który wówczas pracuje jak generator. Przyjemny ma układ kierowniczy, taki zupełnie nie francuski bym powiedział, bo on nie jest gumowaty, no ale Renaultówki słyną raczej z tego, że właśnie fajnie się prowadzą i bardzo przyjemnie reaguje na każdy ruch kierownicą. Nie jest przewspomagany, nie jest też tak, że czujecie jakiś sztuczny opór na nim elektryczny, tylko bardzo fajnie reaguje na każde polecenie i czuć, co dzieje się z przednimi kołami. W wersji Iconic, czyli tej najwyższej, macie już te wszystkie przyjemne materiały, te wszystkie kolorowe niteczki, te cyfrowe zegary, ekran multimedialny, ładowarkę indukcyjną, podgrzewane nie tylko przednie fotele, ale nawet kierownicę, natomiast nadal nie ma dwustrefowej klimatyzacji choćby, a już na pewno nie ma nawet nawiewów wentylacji na tył, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, wnętrze jest na tyle niewielkie tutaj, że nawet druga strefa klimatyzacji jest zbędna, a to, co wieje stąd, musi wystarczyć pasażerom siedzącym z tyłu. O ile widoczność na boki jest bardzo dobra, bo te słupki nie są zbyt masywne, przez okna w bocznych drzwiach i przednich i tylnych wszystko widać dobrze, to nieco lepsza widoczność mogłaby być przez lusterko wsteczne. Po pierwsze, tylna szyba w klapie jest dosyć niewielkich rozmiarów, po drugie, jeszcze zasłaniają ją zagłówki z tyłu, które nie opuszczają się zbyt nisko, cały czas są wysunięte, cały czas są nad oparciem tej kanapy i de facto widoczność przez to lusterko do tyłu to jest tylko taki tam niewielki wizjerek. Jedziecie w trasę, tir jedzie przed Wami 70 na godzinę i zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, sprawa załatwiona. Bardzo sprawnie jeździ. Tylko 150 koni, a naprawdę ideał nie tylko do miasta, ale i nawet na trasę. Podejrzewam, że ta wersja 120-konna nawet w mieście się sprawdzi. Ona ma mniejszy akumulator, bo ma 40 kWh pojemności, ale auto też przez to jest nieco lżejsze. Zużycie energii będzie zatem ciutkę niższe i myślę, że jak taką najtańszą 120-konną Renaultówką 4 E-Tech będziecie jeździli na niewielkie odległości, głównie po mieście, to w zupełności Wam wystarczy i tak będziecie się mogli ładować raptem raz na tydzień. Doczekaliśmy takich czasów, że po pierwsze elektryfikacja, po drugie samochody bardzo się unifikują, bo koncerny zaczynają oszczędzać,
nawet zawierają sojusze ze sobą po to, żeby robić wspólne platformy, wspólne silniki, wspólne akumulatory i de facto to, co niektóre marki między sobą różni, to jest tylko to, czyli znaczek. I w tych czasach Renault wpadło na genialny pomysł. Reaktywujmy dwa modele, z których kiedyś byliśmy mega znani, jeszcze w latach 70., w latach 80. Spróbujmy za ich pomocą oswoić ludzi z elektryfikacją. Zróbmy coś oryginalnego, coś innego. I w ten sposób powstała nowa piątka e-tech i tak powstało Renault 4 e-tech. Technologia. Pomimo oczywiście, że te samochody mają dużo wad, no są tandetne, no ja nie lubię, zazwyczaj wiecie, że o Bąku, ty bo teraz to chwalisz, ale w innych autach to byś to krytykował. Tak, w innych autach bym to krytykował, bo te auta nie mają w sobie niczego, co przykułoby moją uwagę. Wsiadam do nich i są po prostu nudne, więc przynajmniej oczekuję od nich porządnego wykonania, komfortu, świetnych materiałów. Skoro nie wyglądają, skoro są takie same jak inne, skoro nie mają żadnego, skoro ich projektanci nie mieli żadnego pomysłu fajnego na to, żeby je zrobić, to tak, krytykuję. A tutaj przynajmniej wsiadam do auta, które jest jakieś, które mnie cieszy, w którym są takie detale, jak te wszystkie niteczki, jak fajna tapicerka, jak wstawki materiałowe w niej, które fajnie wygląda, które przykuwa spojrzenia na ulicy, które jest po prostu inne, jakieś. Widzę, że tutaj ludziom się chciało. I dlatego naprawdę jestem tym autem urzeczony. Jako środek transportu do miasta, z punktu A do punktu B, do przedszkola, do szkoły, do fryzjera, do pracy, tam, siam, hop, na mecz Legii. Naprawdę rewelka. To, czego mi brakuje tutaj w wyposażeniu, to lepszego sprzętu audio. Bo ten, który jest w standardzie, gra po prostu mizernie. I mam wrażenie, że nawet z tyłu nie ma żadnych głośniczków, tylko one są tutaj z przodu i to takie jest pobrzdękiwanie, a nie granie. Przydałby się tutaj jakiś fajny fokal albo coś takiego. Niestety nie ma, brak. Średnie zużycie z jazdy takiej podmiejskiej do 90 na godzinę jechaliśmy 2 wyprzedzania, czyli wbicie nogi w podłogę, 17 kWh na 100 km. To daje nam taki zasięg około 300 km. Jak na to, że mamy 0 stopni na zewnątrz, to jest to niezły wynik. Naprawdę całkiem niezły. Ciekaw jestem, jak będzie na autostradzie, a w zasadzie na drodze szybkiego ruchu, jak sobie pojedziemy 120 km na godzinę. Kurde, jak on się super rozpędza. Raz, dwa, trzy normalnie do tych prędkości. Okolice 67 dB przy prędkości 120 km na godzinę na betonowej nawierzchni. Niezły wynik. Gdybyśmy mieli tutaj jakiegoś luksusowego SUV-a, to bym powiedział, że tak sobie, bo te elektryczne potrafią nawet mieć 63 dB przy tej prędkości i przy tych warunkach, ale jak na crossovera segmentu B, to jest naprawdę, naprawdę nieźle. Nie są przede wszystkim tutaj męczące te hałasy i to, co głównie słyszę, to jest szum wiatru z okolic słupków A. Tak bardzo nawet opon nie słychać, no a silnika to wiadomo, że nie w ogóle. Średnie zużycie energii przy takiej jeździe, przypominam, 0 stopni na zewnątrz, cały czas 120, to 20,6 kWh w tym momencie. Nawet niech to będzie 21 kWh, no to pozwala nam to przejechać na tym akumulatorze 250 km w takich warunkach. Też nieźle. Gdybyście chcieli dojeżdżać na przykład, nie wiem, codziennie 40 czy 50 km do Warszawy i z powrotem, to i tak możecie go sobie raz na 2-3 dni ładować z domowego gniazdka i jest to wtedy bardzo tania impreza, bo cały akumulator w taryfie nocnej, jego naładowanie będzie kosztowało powiedzmy 60 zł, już z lekką górką zakładając, no to za 60 zł przejeżdżacie 250 km, czyli 100 km to będzie za około powiedzmy 25 zł, no to też zawyżmy to. Jak to zawyżymy, to nam wychodzi, że zużycie paliwa to będzie około 4 litrów, tak? Dobrze liczę? Tak. A kiedy ta jazda będzie odbywała się głównie po mieście, samochód będzie dużo energii odzyskiwał, to przejedziemy, myślę, tych 350-400 km latem oczywiście, no to już rachunek będzie zupełnie inny, bo to będzie wychodziło po około 15 zł.
mniej więcej. Za każde 100 km to już bardziej 2,5 litra paliwa. Tryby jazdy uruchamia się tutaj, w tym miejscu, albo można to sobie zrobić, tutaj, z tego miejsca. Oczywiście można też swój tryb sobie skonfigurować, ale my zrobimy teraz Multisense Sport. Urządzenia pomiarowe mamy zamontowane, więc sprawdzamy, czy to będzie... I on dopiero tak od 50 zaczyna jakby mieć pełną moc i pełen moment, bo na początku ciuteczkę go tam dławi. Nie tyle kontrola trakcji, co silnik elektryczny, po to, żeby nie mielił przednimi kołami w miejscu. 8,96. To subiektywnie jest znacznie szybciej, przez to, że nie ma tutaj skrzyni biegów, tylko jest taki płynny ciąg. Tak. Teraz 9,15, bo zrobiłem bez procedury startu. No i dobra, nie ma co go męczyć. W jedną stronę jest pełna 9 sekund, w drugą 9 z kawałkiem. Nieco gorzej niż podaje producent, bo według producenta powinniśmy mieć 8,2 do setki. No ale trzeba wziąć pod uwagę to, że samochód jest niewielki, ma 150 koni, a my dodatkowo, ja i silny, podnieśliśmy jego masę o 200 kg, więc może to mieć efekt i skutek uboczny pod postacią gorszego przyspieszenia. Teraz zapytacie, ile to kosztuje? Wersja podstawowa, ta z 40 kWh baterią i ze 120-konnym silnikiem, 130 000 złotych. Dostajecie dopłatę 100. Wersja, którą jedziemy, czyli Iconic, najwyższa, 170 000 złotych. Minus dopłata wychodzi 140 000 złotych. Ale moim zdaniem warto. Warto przez inność i wyjątkowość tego auta. Najfajniejsze jest to, że nawet nie nawiązując do legendy, nawet nie bawiąc się w sentymenty, ten samochód po prostu się broni. Broni się oryginalnością, broni się fajnymi akcentami, broni się silnikiem, który sprawia wrażenie, jakby miał 200 koni, a nie 150 koni. Broni się prowadzeniem, broni się zawieszeniem. To auto to jest po prostu dobry miejski elektryk. Mówimy o tym, że samochody elektryczne to zło w czystej postaci, jak trzeba jechać gdzieś dalej. Naładować się, przejechać dłuższy dystans, że zimą spadają ich zasięgi i tak dalej, że brakuje nam w nich zasięgu większego i szybszego czasu ładowania. A dokładnie takie powinny być auta elektryczne. Z niewielkim akumulatorem, stosunkowo niewielkim zasięgiem, ale stworzone z myślą o jeździe miejskiej. Tam, gdzie możecie zaparkować w galerii handlowej albo pod marketem, iść na zakupy, wrócić i mieć naładowane auto. W mieście, gdzie zwracacie uwagę na wykończenie, gdzie wsiadacie i ten samochód Was cieszy. Cieszy Was materiałami, cieszy Was stylistyką, czujecie się wyjątkowo jadąc nim. I to jest w nim fajne. I tak jak powiedziałem, to jest świetny powrót do legendy, ale jednocześnie broni się to auto samo w sobie. To nie jest tak, że mamy tutaj tylko te wspomnienia z pierwszej Renault 4 czy 5 w przypadku Renault 5 e-tech, tylko to jest po prostu dobry, fajny, miejski samochód elektryczny. I cieszę się, że Renault znalazło swoją drogę. Najpierw bardzo nam się spodobało Rafale, a teraz mega mi się spodobała 4. Jest po prostu inna, co w natłoku samochodów podobnych jeden do drugiego dodaje jej tylko atrakcyjności.